Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj zrecenzuję dla Was zapach jednej z największych gwiazd muzyki pop i R&B na świecie, czyli Rihanny. Zapachem, który dla Was dzisiaj zrecenzuję, będzie drugi zapach z kolekcji perfum Rihanny o nazwie Rebel, który to powstał w 2012 roku. Opakowanie zewnętrzne perfum Rebel wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ma tutaj nakładkę z wizerunkiem Rihanny, po której zdjęciu naszym oczom ukazuje się opakowanie w kolorze czerwonym z elementami złota. I ja wiem, słuchajcie, w tym momencie muszę Wam zaznaczyć, że ja wiem, że Wy widzicie ten kolor jako różowy i tak samo jest z moją sukienką i z moimi paznokciami. Ale wierzcie mi na słowo, że to jest kolor czerwony. Ale powracając do tematu, opakowanie zewnętrzne jest w kolorze złoto-czerwonym. Te złote elementy ponoć przedstawiają wstążkę. Dla mnie nie wygląda to jak wstążka, ale umówmy się, że tak właśnie jest. Ja Wam za chwileczkę pokażę to opakowanie z bliska, tak że będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ono dokładnie wygląda. Póki co powiem Wam tylko tyle, że z tyłu tego opakowania znajduje się wygrawerowana tak jakby ta buteleczka, która znajduje się w środku. Perfumy Rebel są w kolorze złotym, natomiast flakon owinięty jest wstążką, podobnie jak zresztą opakowanie zewnętrzne, tylko w przeciwieństwie do opakowania zewnętrznego tutaj wstążka jest czerwona, a w opakowaniu jest, przypominam, złota. Według informacji prasowych kształt tego flakonu nawiązuje do kształtu obcasa, damskich szpilek, z tym, że odwróconego. Żeby lepiej Wam to zobrazować, pokażę Wam, jak wygląda ten flakon w odniesieniu do prawdziwych szpilek z prawdziwymi obcasami. Czyli jak widzimy, dość wiernie odwzorowano tutaj kształt obcasów w tym flakonie. I moim zdaniem był to bardzo ciekawy pomysł, bo rzadko się zdarza, żeby flakony przybierały tak oryginalne kształty. Perfumy Rebel stworzyły dwie francuskie perfumiarki, których nazwisk Wam niestety nie podam, a to dlatego, że są to nazwiska francuskie, a ja niestety języka francuskiego nie znam i obawiam się, że gdybym zaczęła zastanawiać się, jak wypowiedzieć te nazwiska, no to wszyscy zaczęlibyście się po prostu ze mnie śmiać, a tego chciałabym uniknąć. W związku z tym te dwa nazwiska podam Wam w sidebarze i na blogu, tak żebyście mogli się dowiedzieć, jakie kobiety stworzyły zapach Rebel. Natomiast to, co chciałabym Wam powiedzieć, to to, że te same dwie perfumiarki stworzyły pierwszy zapach Rihanny, który powstał w 2011 roku, czyli Rebel Flair, zbuntowany kwiat. I te same perfumiarki tworzą zapachy również dla innych gwiazd światowego formatu, takich jak Mariah Carey, Britney Spears czy Kim Kardashian. Skąd się wzięła nazwa perfum Rebel? Otóż, moi drodzy, po tym jak powstał pierwszy zapach Rihanny w 2011 roku o nazwie Rebel Flair, czyli zbuntowany kwiat, na stronie Rihanny ukazała się sonda, w której zapytano fanów Rihanny o to, czy są oni bardziej flair, czy też flower, czyli kwiatowi, czy rebel. I wyobraźcie sobie, że około 70% uczestników tej sondy odpowiedziało, że jest bardziej rebel. W związku z tym Rihanna postanowiła nazwać swój drugi zapach właśnie nazwą Rebel. Zapach ten jest typowym słodziakiem. W swoim składzie zawiera m.in. śliwkę, truskawkę, imbir, a także, drogie miłośniczki czekoladę i kakao. Jaki jest ten zapach? Zapach ten jest bardzo słodki i może naprawdę przyprawiać o mdłości, jeżeli użyje się go za dużo, albo użyje się go w ciągu dnia, w takie dni, gdzie są tak wysokie temperatury jak teraz. Także odradzałabym używania tych perfum w ciągu dnia. Moim zdaniem jest to idealny zapach do używania porą wieczorową i jesienno-zimową. Ja ten zapach testowałam w różnych okolicznościach, nawet słuchajcie, na siłowni. I muszę Wam powiedzieć, że to nie był najlepszy pomysł, ponieważ zapachy tego typu, które są tak słodkie i tak ciepłe, absolutnie nie nadają się na siłownię, ani nawet powiedziałabym do używania po wyjściu z siłowni. Jak ten zapach zachowuje się na skórze? Otóż, moi drodzy,
na mojej skórze od początku do końca ten zapach kojarzy mi się z biszkoptami. Jest takim fajnym słodziakiem. Czy zapach ten zmienia się na skórze? Nie. Pod tym względem powiedziałabym, że jest dość płaski, co dla jednych z Was może być dużą wadą, a dla innych zaletą. W tym przypadku moim zdaniem jest to duża zaleta, ponieważ ten zapach od początku mi się podoba i on przez cały czas trwania na mojej skórze, czyli tych 5-6 godzin, pachnie tak samo. I moim zdaniem jest to duża zaleta, bo gdyby na przykład okazało się, że początek tych pierwszych 15 minut pachnie super, a pozostałe 3-4 godziny beznadziejnie, no to wtedy nie byłabym już tak zadowolona. Także myślę jednak, że to wszystko zależy od Waszych indywidualnych preferencji. Czy lubicie, czy wolicie, jak zapach się zmienia z czasem, czy też nie. Moim zdaniem jest to zapach idealny dla osób, które uwielbiają czekoladę i kakao. Idealny dla osób, które lubią ciepłe, takie intensywne, słodkie zapachy. Zapach dla kobiet, które uwielbiają zapachy takie jak Angel Maglera, Calvin Klein Euphoria, czy też Prada Candy, a nawet Hugo Boss Deep Red. Jeżeli chodzi o ocenę tego zapachu, to w kontekście opakowania zewnętrznego i flakonu daję temu zapachowi ocenę 3,5. A to dlatego, że sam kształt flakonu niezbyt mi się podoba. Nie podoba mi się to nawiązanie do obcasa, a co jest najgorsze, uważam, w tym flakonie, to to, że jest bardzo nieporęczny. Nie wiem jak Wam, ale mnie aplikowanie takich perfum w ten sposób nie odpowiada. Być może z mniejszymi pojemnościami jest lepiej i wygodniej się aplikuje te perfumy. Ja mam tutaj setkę i powiem Wam szczerze, że aplikacja tych perfum do wygodnych nie należy. Jeżeli chodzi o ocenę tego zapachu, to mimo, że nie jest on jakimś perfumeryjnym odkryciem, nie jest jakiś szczególnie wyrafinowany czy oryginalny, to jednak niesamowicie wyróżnia się na półce z perfumami, zwłaszcza w kontekście perfum celebrytów i gwiazd. I dlatego też daję mu ocenę 4,5. Jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, to z racji tego, że na mojej skórze zapach ten utrzymuje się około 6 godzin, czyli średnio, jeżeli powiedziałabym o perfumy, ale też no, w normie, że tak powiem, perfum celebrytów i gwiazd, to daję mu w tym kontekście ocenę 4-. Moi drodzy, na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i za oglądanie i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Pa, pa!